Kim był Euron Greyjoy? Witam, ja jestem Valar, a to są archiwa Westeros. Euron Greyjoy w książkach to postać o wiele ciekawsza niż jego serialowy odpowiednik. Jeśli ktoś pamięta go jedynie z serialu, może mu się kojarzyć co najwyżej z amfetaminowym piratem albo upadłą gwiazdą Rocka. Tymczasem książkowy Euron jest kimś znacznie bardziej przerażającym, bezwzględnym, charyzmatycznym i ambitnym, który sprawia wrażenie, jakby stał jedną nogą w świecie czegoś nieludzkiego. To młodszy brat Baelona oraz starszy brat Victariona i Aerona. Od początku wyróżnia się na tle pozostałych Greyjoyów. Tam, gdzie inni są po prostu dumni, brutalni i wierni surowej kulturze żelaznych ludzi, Euron sięga dalej. Nie wystarcza mu zwykła władza, zwykły łup, a nie zwykły prestiż. Pragnie czegoś większego. Dominacji, potęgi i przekraczania granic, których inni nie mają odwagi nawet musnąć. Już sam jego przydomek, Wronie Oko, brzmi niepokojąco. Jest w nim coś złowieszczego, jakby Euron był raczej zapowiedzią nieszczęścia niż zwykłym człowiekiem. W książkach przedstawiany jest jako postać o ogromnej sile oddziaływania. Gdy tylko pojawia się na scenie, od razu wnosi chaos i napięcie. Nie tylko dlatego, że jest okrutny, ale przede wszystkim dlatego, że zdaje się nie uznawać żadnych granic moralnych, religijnych, ani nawet ludzkich. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów związanych z Euronem, poza opaską, jest jego statek, Cisza. To nie jest zwykły piracki okręt, a właściwie odbicie jego charakteru. Załoga Ciszy jest niema, bo Euron kazał obciąć swoim ludziom języki. Taki szczegół mówi o nim naprawdę wiele. Pokazuje nie tylko jego okrucieństwo, ale też potrzebę całkowitej kontroli i budowania wokół siebie atmosfery grozy. Na Ciszy nie ma głosu nikt poza Euronem. W książkach ważne jest też to, że Euron wyraźnie wiąże się z tym, co jest tajemnicze i nienaturalne. Wokół jego postaci cały czas pojawiają się motywy magii, Valyrii i zakazanej wiedzy. Twierdzi, że dotarł do ruin Valyrii, miejsca, którego większość ludzi panicznie się boi. Sama możliwość, że naprawdę tam był i zdołał wrócić, sprawia, że w oczach innych wydaje się kimś niemal nadludzkim, bo nikt oficjalnie nie wrócił stamtąd cały i zdrowy. Przywiózł stamtąd smoczy róg, który rzekomo ma moc podporządkowania smoków. To najlepiej pokazuje skalę jego ambicji. Euron nie tylko chce panować nad żelaznymi wyspami, chce sięgnąć po siły, które mogą zmienić los całego świata. Kiedy byłem chłopcem, śniło mi się, że potrafię latać. Lecz kiedy się obudziłem, już nie mogłem. A przynajmniej tak twierdził Maester. Ale co jeśli skłamał? Może wszyscy potrafimy latać. Jak inaczej mamy się o tym przekonać, jeśli nie skoczymy z jakiejś wysokiej wieży? Niektórzy czytelnicy idą jeszcze dalej i widzą w Euronie kogoś, kto mógł mieć kontakt z Trójoką Wroną. A może być nawet jego niedoszłym uczniem. Nie jest to wprost potwierdzone w książkach, ale ta teoria bierze się z wyraźnego podobieństwa między jego słowami o lataniu, a wizjami Brana. Trójoka Wrona pojawia się Branowi we śnie i każe mu wybrać: latać albo zginąć. A Bran widzi też kości tysięcy innych marzycieli, którzy najwyraźniej nie zdołali wzlecieć. To sprawia, że słowa Eurona o tym, że jako chłopiec śnił o lataniu, zaczynają brzmieć znacznie bardziej niepokojąco. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, Euron nie był po prostu szaleńcem z obsesją na punkcie magii, lecz kimś, kto naprawdę zetknął się z czymś większym i być może poszedł w zupełnie wypaczoną stronę. To właśnie odróżnia Eurona od wielu innych antagonistów Martina. Większość z nich walczy o tron, ziemię, zemstę albo bogactwo. Euron zdaje się sięgać po coś znacznie większego, po wizję, niemal wręcz apokaliptyczną. Jest w nim coś z człowieka, który uwierzył, że może przekraczać granice własnego człowieczeństwa. Dlatego wielu czytelników uważa go za jedną z najgroźniejszych postaci w całej sadze. Nie dlatego, że ma największą armię, lecz dlatego, że jego wyobraźnia i brak granic czynią go całkowicie nieprzewidywalnym. Wiele o Euronie mówi też sposób, w jaki widzą go jego najbliżsi, szczególnie Aeron. Jego najmłodszy brat traktuje go niemal jak wcielone zło. Ze wspomnień Aerona wynika, że strach przed Euronem istniał dużo wcześniej, zanim sięgnął po władzę. The Forsaken mocno zasugerowano, że gdy Aeron był dzieckiem, Euron zrobił mu coś strasznego.
Podobnie wygląda jego relacja z Victarionem. Euron uwiódł jego żonę i doprowadził do tragedii, bo to właśnie Victarion zabił ją później w gniewie i upokorzeniu. Nic dziwnego, że od tego czasu Victarion powtarzał, iż dary Eurona są zatrute. W oczach własnej rodziny Euron nie jest więc tylko okrutnikiem, ale kimś, kto przynosi ból, hańbę i zniszczenie. Najbardziej niepokojące w The Forsaken jest to, że Euron nie wydaje się już nawet szaleńcem w zwykłym sensie tego słowa. Szaleniec wciąż pozostaje człowiekiem, który zgubił drogę. Euron wygląda natomiast jak ktoś, kto świadomie i z pełną wolą idzie ku czemuś nieludzkiemu. Euron, odurzony cieniem wieczoru, widzi go na tronie z czaszek, pośród martwych bogów. Jakby jego brat stał się nie tyle królem, ile zwiastunem końca Starego Świata. Wokół niego nic nie wygląda na przypadkowe. Kapłani zawieszeni na dziobach okrętów, podobnie jak Falia Flowers, ciężarna z jego dzieckiem, nie są już tylko ofiarami jego okrucieństwa. Wszystko to sprawia wrażenie część jakiegoś mrocznego rytuału, którego sens wciąż pozostaje niejasny, ale którego ciężar da się już wyraźnie odczuć. Można odnieść wrażenie, że rytuał ma doprowadzić Eurona do zwycięstwa w bitwie z siłami Redwine'ów i Hightowerów w wybrzeży Starego Miasta. Przez to starcie flot przestaje wyglądać jak zwykła wojna, a zaczyna jak element czegoś znacznie mroczniejszego. W chwili, w której Euron spróbuje połączyć przemoc, ofiarę, czarną magię w jeden bluźnierczy akt. Dlatego książkowy Euron działa tak dobrze jako postać. Nie jest po prostu kolejnym okrutnym człowiekiem, ale kimś, kto wnosi do tej historii prawdziwą grozę. Przekracza granice nie tylko moralne, ale też ludzkie i naturalne. W świecie, w którym brutalności nie brakuje, i tak się wyróżnia, bo sprawia wrażenie zapowiedzi czegoś większego niż zwykła walka o władzę. I dlatego w książkach wypada dużo ciekawiej, mroczniej i groźniej niż w serialu. I'm the man who killed Jaime Lannister. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym materiale. Pozdro!